Siemano, siemandero. Gitary typu Stratocaster i Telecaster oczywiście w oryginalnej swojej formie powstały ponad 70 lat temu. Wymyśliła je firma Fender, ale są to designy gitar, które są chyba najczęściej kopiowanymi i na pewno weszły do kanonów gitar elektrycznych. I wielu producentów tego typu instrumenty produkuje i w różnych półkach cenowych oczywiście instrumenty takie jak kopie Telecastera bądź gitary inspirowane Telecasterem, bądź kopie, bądź gitary inspirowane Telecasterem, nazwijcie sobie to już jak chcecie, można znaleźć. Do takich firm należy chociażby firma Arrow, prezentująca bardzo przystępne cenowe instrumenty, które posłużą nam dzisiaj za przykłady w tymże oto teście. Natomiast są to gitary o określonym brzmieniu, określonym wyglądzie, określonych predyspozycjach, określonych walorach. Niektórzy je kochają, niektórzy je nienawidzą, natomiast trzeba przyznać, że do tej pory przez te 70 lat są to instrumenty bardzo, bardzo popularne. I na pewno wielu z Was, którzy rozpoczynają swoją przygodę, marzy bądź to o tym, ażeby mieć właśnie Strata, bądź na przykład właśnie Telecastera. Instrumenty te przeznaczone są w swoich oryginalnych formach, czyli z przetwornikami single coil, takimi pojedynczymi i w takich oryginalnych wariacjach, raczej do najbardziej, jeżeli chodzi o ciężką muzykę, do takiej hard rockowej muzyki. Bardzo dobrze odnajdują się w brzmieniach bluesowych, bardzo dobrze odnajdują się w brzmieniach popowych, alternatywnych. W tych formach takich klasycznych, czyli takie jak ja tutaj dwie trzymam, jak powiedziałem, na przetwornikach single coil, nie są to instrumenty przeznaczone raczej do grania metalu. Przez lata również wariacji na temat tych kształtów, wariacji na temat modeli, na temat ich wyposażenia powstało od groma. Ten film przeznaczony jest oczywiście dla widzów początkujących, bo dowiecie się z niego, czym się różni Telecaster od Stratocastera w takich podstawowych swoich formach, ale mam nadzieję również, że ktoś, kto już wie co nieco o gitarach, znajdzie w tym filmie również fajne informacje. I dla tych wszystkich, którzy już wiedzą, co siedzi w gitarach, dla tych wszystkich, którzy już mają jakieś pojęcie, już trochę się obeznali, już trochę się osłuchali z instrumentami, na początek quiz, konkursik, ankieta, zabawa. Za chwileczkę usłyszycie jedną i drugą z tych gitar. W obu wersjach będzie wykorzystany przetwornik bridge'owy i neckowy. Najpierw będzie bridge'owy, później będzie neckowy. No i waszym zadaniem jest napisać, czy gitara A to Strat czy Tele, czy gitara B to Tele czy Strat. Odpowiedź na to oczywiście znajdzie się w tym odcinku, ale nie poglądajcie, nie sprawdzajcie i mam nadzieję, że wszyscy ci, którzy już wiedzą, gdzie są te różnice, będą potrafili rozpoznać to w prawidłowy sposób. Posłuchajcie. Historycznie patrząc, Telecaster jest pierwszą gitarą typu solid body, czyli nie nawiązującą do gitar akustycznych, wykonaną po prostu z jednego kawałka bloku sklejonego z reguły drewna, ale po prostu tam nie ma żadnych otworów rezonansowych. Jest to pierwsza gitara elektryczna typu solid body. Leo Fender wymyślił ją jako prostą do złożenia, prostą do wymiany części i była to, nie da się ukryć, bardzo pragmatycznie wymyślona gitara. Jak widzimy, mamy tutaj do czynienia z jednym cutawayem. Cutaway to jest
to miejsce tutaj, czyli to takie podcięcie umożliwiające nam dostęp do wyższych pozycji na gryfie. Jak widzimy, również jest to konstrukcja w miarę symetryczna i tylko ten dół po prostu, gdzie ten cutaway jest, no tej symetrii nie ma. Jest to również konstrukcja bardzo, bardzo prosta. Jest to konstrukcja bardzo prosta, oparta no, o to, że tutaj nie ma, słuchajcie, żadnych ścięć, żadnych zaokrągleń. To jest taki instrument naprawdę w bardzo, bardzo siermiężny sposób wykonany i w siermiężny sposób zrobiony. Stratocaster natomiast jest to już konstrukcja dużo, dużo bardziej dopracowana. Jest to rozwinięcie idei gitary elektrycznej, jest to słuchanie potrzeb gitarzystów, no i jest to też kształt, który na lata no, ugruntował, że tak powiem, pozycję Strata. Od tej gitary wyszły Super Stratocastery, wszystkie gitary sportowe. Jest to taki kształt, który się najbardziej kojarzy z gitarą elektryczną. Jak widzicie, tutaj już mamy dwa te cutawaye, czyli tutaj jest cutaway numer 1, tutaj jest cutaway numer 2. To body jest mniej symetrycznie przez to wyglądające, no bo jeden ten róg jest troszeczkę dłuższy, przez co ta gitara może nawet troszeczkę lepiej leży na pasku. Ciekawostką jest oczywiście tutaj to, że tutaj jest już taki kontur body, tego teraz może nie widać konkretnie na tych ujęciach, też mi się tutaj rozmazuje ten mój obraz, natomiast ciekawostką jest to, że no tutaj to już wszędzie są takie ładne obłości, tutaj jest takie fajne podcięcie na ramię. Jest to instrument dużo, dużo wygodniejszy, stawiający bardzo, bardzo na wygodę. Właśnie. W obu tych instrumentach zastosowano układ kluczy 6 w linii. No, główka oczywiście w Fenderze będzie inna niż w gitarze Arrow, no bo Fender nie może sobie pozwolić na to, żeby wszyscy robili takie główki jak on ma, więc producenci, którzy, wiecie, no, bawią się w gitary inspirowane tymi instrumentami klasycznymi, no, stosują swoją główkę. Główka tak jakby jest wyznacznikiem dla Fendera, że jest on Fenderem. W gitarze Arrow mamy taką główkę, która bardziej przypomina akurat no, takie nowoczesne instrumenty, nie wiem, Sura trochę, no taka fajna smukła główeczka. Jeżeli chodzi już o samą budowę, podstrunnicę, no to oczywiście to bardzo, bardzo dużo tych modeli jest, bardzo dużo tych modeli powstało i znajdziemy wszelkiego rodzaju warianty tych instrumentów. Główną również różnicą pomiędzy Telecasterem a Stratocasterem są przetworniki. Przetworniki, czyli te elementy instrumentu, które przekształcają nam drganie strun w prąd elektryczny, a prąd elektryczny we wzmacniaczu gitarowym przekształcany jest w brzmienie, w dźwięk, w to, co znamy jako brzmienie gitary. W Telecasterze zastosowano w swojej podstawowej wersji oczywiście dwa przetworniki typu single coil. Ten pierwszy przetwornik jest tutaj zamontowany w mostku tego instrumentu, a drugi przetwornik jest opakowany w taką fajną, malutką, metalową puszeczkę i klasyczne Telecastery tak właśnie będą wyglądały. Charakterystycznym elementem Telecastera również jest taki duży mostek, w którym ten jeden pick-up jest zamontowany. Na 3 śrubach możemy fajnie ustawiać kąty, wysokości i dobrać po prostu to brzmieniowo do naszych potrzeb. Pierwsze Telecastery, tak jak ten tutaj oto w tym modelu Arrow, były zrobione na 3 siodełkach wspólnych dla każdych z 2 strun, a później się to zmieniło między innymi dzięki Stratocasterowi. Te dwa przetworniki połączone są elektronicznie z przełącznikiem trójpozycyjnym. Ten przełącznik trójpozycyjny włącza nam przetwornik pod mostkiem, oba przetworniki naraz oraz przetwornik pod gryfem, a jeżeli chodzi już o układ elektryczny, to mamy głośność i gałkę tonów. Typowy Strat to oczywiście też przetworniki single coil, ale jak widzimy tutaj te przetworniki są 3. Czyli no, daje to dużo więcej możliwości brzmieniowych i daje to dużo więcej możliwości osiągnięcia ciekawych soundów, bo można to wszystko ze sobą łączyć. Jak widzimy, ten przetwornik bliżej mostka również jest pod pewnym kątem w stosunku do
reszty, która jest jednak równolegle ustawiona do osi samej gitary, ale to jest troszeczkę mniejszy kąt niż ten, który mamy w Telecasterze. To generalnie odpowiada za to, że te struny basowe wibrując, no jak jest ten przetwornik troszeczkę oddalony, to więcej tego basu na nie wchodzi, a przy wiolinowych strunach jest troszeczkę inna wibracja i ten dźwięk jest taki bardziej jazgotliwy. W gitarze typu Stratocaster już mamy 3 potencjometry, a nie 2 i 5-pozycyjny przełącznik. Pierwsze straty również miały trójpozycyjny przełącznik, ale to szybko się zmieniło. Jeżeli chodzi już o ten przełącznik, no to tutaj mamy pick-up bridge'owy, tutaj będą grały 2 przetworniki, w pozycji trzeciej gra przetwornik środkowy, w pozycji czwartej grają te 2 przetworniki, a w pozycji piątej gra tenże oto przetwornik. Zatem jest tutaj no 2 brzmienia, 3 brzmienia więcej tak naprawdę, no bo jeszcze dodatkowo jest to brzmienie. Nie ma połączenia tego przetwornika z tym przetwornikiem, czyli neckowego z bridge'owym, co w Telecasterze jest możliwe. Tym się różnią, jeżeli chodzi o takie technikalia. Jeżeli już chodzi o układ elektryczny, mamy jedną gałkę głośności, która jest wspólna dla wszystkich przetworników oraz 2 przetworniki tonów odpowiadające odpowiednio za pick-up środkowy i pick-up ten przy gryfie. Pick-up przy mostku nie ma swojej gałki tonów właśnie. Posłuchajcie drugiego nagrania. W tym momencie już będziecie widzieć, które z tych gitar grają. Będą to nagrania czyste.
krótkie ogłoszenie parafialne. Z gitarami Stratocaster, no to kojarzy się bardzo Mr. Jimi Hendrix, a jak wiecie, co roku we Wrocławiu organizowany jest gitarowy rekord świata. Potrzebujemy 8000 osób, ażeby ten rekord ustanowić od nowa. Będziemy znowu grali Hey Joe. Na rynku wrocławskim 1 maja tradycyjna, najpiękniejsza w Polsce chyba impreza gitarowa organizowana przez wielkiego propagatora gitary Leszka Cichońskiego ze swoimi ludźmi, ze swoim sztabem. I ja też jestem tymi ludźmi i też jestem tym sztabem, bo też tam będę. Razem z moimi przyjaciółmi Maro, e-Gitarzysta TV, Overdrive Fan Studio też z nami się będzie kręcił, Bazok. Będziemy tam, będziemy reprezentować polskie YouTuby, nawet będziemy te YouTuby reprezentować na scenie, otwierając tak jakby ten cały dzień właśnie i grając inną piosenkę, czyli Little Wing. Bardzo Was zapraszam pod scenę wtedy. Zapraszam Was również do Biblioteki Publicznej. W okolicach 13 z Bazokiem będziemy mieli no taką sobie posiedzimy, pogadamy o różnych rzeczach, co tam się ostatnio zdarzyło. Taki PGR, debata prezydencka, na żywo, ale też tam będzie właśnie Jarek Nyckowski robił swoje warsztaty, też tam będzie Adrian Miniarski, no będzie się tam też fajne rzeczy tam się będzie można dowiedzieć. Zapraszamy na to spotkanie, jeżeli byście chcieli po prostu też przyjść, pogadać, zadać jakieś pytania, nie bójcie się. Jesteśmy tam po to, żeby na te pytania odpowiedzieć, więc jeżeli macie do nas jakieś sprawy bieżące bądź zaległe, wbijajcie i dawajcie. Jeżeli już chodzi o gitary firmy Arrow natomiast, to jest też specjalne stoisko właśnie firmy Arrow na gitarowym rekordzie. Tam będzie można wygrać gitarę, jak zagracie jakiś kozacki riff, nawet taką wyższy model od tych. No i ogólnie będzie można też te gitary sprawdzić, więc zapraszam do Wrocławia. Mam nadzieję, że tam będziecie. Pod filmem poproszę o subskrypcję. Jeżeli Wam się podoba, to o lajka. Jeżeli macie jakieś pytania, o komentarz. Jedziemy dalej. Więc to są takie podstawowe różnice pomiędzy tymi instrumentami, jeżeli chodzi o ich konstrukcję. Oczywiście Stratocaster jest gitarą wygodniejszą niż Telecaster. One tak naprawdę brzmią do siebie na swój sposób podobnie. Ten model akurat, który tutaj dzisiaj mam, ten egzemplarz, zagrał mi troszeczkę na przykład ciemniej niż ta gitara. Miał troszkę więcej takiego dołu. Strat będzie bardziej jazgotliwy. Jak zauważyliście z tego nagrania, które przed chwilą usłyszeliście, nie było w nich tylko i wyłącznie tych gitar firmy Arrow właśnie, czyli takich bardzo, bardzo przystępnych instrumentów dla początkujących. Te gitary to kosztują tam chyba nawet mniej niż 600 zł, coś jest takiego, okolice 600 stówek. Tylko wykorzystałem dwa prawdziwe amerykańskie Fendery w tym nagraniu, więc był najpierw Arrow, potem był Fender. No i powiem Wam szczerze, że taki Fender, który jest droższy no dobre 10 razy, tak naprawdę oczywiście nikt tutaj nie będzie Wam wmawiał, że Arrow jest lepsze od Fendera i że jest, wiecie, bardziej szlachetną gitarą albo że dorównuje mu w jakimś sensie właśnie tą szlachetnością i profesjonalizmem. Natomiast na pewno nie jest to 10-krotna różnica, jeżeli chodzi o te instrumenty i na pewno nie jest tak, że wiecie, na takiej gitarze dla początkujący bądź rozpoczynający swoją przygodę z tego typu instrumentami nie nauczy się grać i nie będzie miał z tego frajdy. Więc tak naprawdę, jeżeli zaczynacie swoją zabawę z gitarą, to nie musicie od razu iść w tego Fendera. Wiadomo, jeżeli już będziecie zawodowcami i będziecie chcieli kontynuować swoją ścieżkę, to Fender będzie Waszą wymarzoną gitarą, jeżeli chodzi o te typy instrumentów, ale myślę, że na początek to nie musi być zrobione aż właśnie w ten sposób i spokojnie, jeżeli te gitary, które są dla początkujących, a Arrowy te dla początkujących w tym momencie są całkiem niezłymi instrumentami, spokojnie na takich instrumentach, jeżeli da się je ustawić, a te się dało ustawić bardzo elegancko, nauczycie się wszystkiego, co trzeba. Jeżeli usłyszeliście jakieś wielkie różnice w tych brzmieniach, to bardzo dobrze, bo te różnice oczywiście są, może nie są one kolosalne, tak jak powiedziałem, 10-krotnie przewyższające cenę, no ale rzeczywiście prawdziwe amerykańskie Fendery, które zostały tutaj użyte również w tym nagraniu, są gitarami oczywiście lepszymi, lepiej brzmiącymi, ale tak naprawdę
to jak powiedziałem, lipy tutaj nie ma i generalnie nie ma tutaj żadnej, wiecie, no nie jest źle tak naprawdę i dla początkujących te instrumenty spokojnie dadzą radę. Wykonane są całkiem przyjemnie, jeszcze sobie je obejrzymy za chwileczkę tak bardziej, wiecie, dogłębnie. Jak powiedziałem, czekam na wasze komentarze, jeżeli chodzi również o tą sekcję, czy te różnice z tym Fenderem były to jakieś totalnie kolosalne. Jak słychać, obie te gitary są dosyć jazgotliwe. Jak słychać, obie te gitary raczej mają przewagę takich wysokich częstotliwości. No to jest to brzmienie fenderowskie. Ten tele, jak powiedziałem, okazał się być tak troszkę bardziej ciemny w tym teście. Ja z tych dwóch gitar na pewno wybrałbym bardziej tele. Jest ono bliższe mojemu sercu z tych dwóch instrumentów. Mimo wszystkiemu, co mówiłem na temat Telecasterów do tej pory, to z tych dwóch gitar dla mnie wyborem jest jednak bardziej Telecaster. Jest to gitara przyjaźniejsza mojej, że tak powiem, wizji świata. Natomiast oczywiście Stratocaster jest gitarą bardzo popularną, bardzo uniwersalną. Tak jak powiedziałem też wcześniej, no tutaj jest więcej tych brzmień i ta gitara ogólnie wydaje się być taka trochę bardziej wygodna. No i też w tych pozycjach drugiej i czwartej, gdzie łączymy sobie te przetworniki, mamy do czynienia z tym, że troszeczkę nam się wycinają brumy, powstaje taki coś, co przypomina troszeczkę humbuckera, jeżeli chodzi właśnie o samo to wycinanie brumów, bo te przetworniki po połączeniu po prostu przestają pierdzieć. Straty i Telecastery z prawdziwymi single coilami w swojej prawdziwej formie, no niestety będą miały to pierdzenie. Która gitara jest lepsza dla Was, jeżeli szukacie takiego instrumentu? Wybierzcie tą, która się Wam bardziej podoba wyglądem. Jeżeli szukacie w tanich instrumentach, no to zwróćcie uwagę na te Arrowy. Warto iść do sklepów, gdzie one są i po prostu je obadać i wziąć je do ręki, bo zrobione są całkiem nieźle i dostajemy tutaj całkiem sporo instrumentu za te 6 stówek. Natomiast czy to będzie lepszy wybór, czy to będzie lepszy wybór dla Was? Słuchajcie, no ja nie chciałbym dokonywać za Was jakoś specjalnie tych wyborów. Więc wybierzcie sami, wybierzcie własnym sercem. Gitara ma do Was przemówić, gitara ma z Wami być, to Wy ją macie trzymać w rękach i zarówno kolory, jak i wszystko inne, to Wam się to wszystko ma podobać. Mnie bardzo się podoba ten betonowy kolor tego instrumentu. Ona wygląda jak dobrze wymieszany beton i bardzo mi to robi. Nie wiem, czy są takie Fendery. Fajny kolor, nietuzinkowy, a tutaj znowu mamy gitarę odważną, gitarę taką, wiecie, no, wystającą ze zdjęć i generalnie dającą się też zapamiętać. Oczywiście te instrumenty są w różnych wariantach cenowych. W tym momencie chciałem dla Was jeszcze zdradzić ten konkurs, w sensie to co było na początku. Więc posłuchajcie, która gitara była pierwszą, a która była drugą, tylko że już teraz troszeczkę więcej tego grania, tam było tak na krótko, a tutaj już wykorzystamy wszystkie możliwe warianty tych brzmień, czyli poprzełączamy pomiędzy nimi.
Jeżeli już chodzi o samo wykonanie tych instrumentów, chciałem, żebyście rzucili okiem, przyjrzeli się, jak te gitary są zrobione. Diecast, klucze zamknięte w puszkach, całkiem nieźle działają. Kolor główki akurat w tym instrumencie pasuje do koloru korpusu. Siodełko może nie jest to, wiecie, jakiś graftek, jakieś tusku, ale tutaj jest dobry materiał i całkiem nieźle jest to siodełko nacięte już od samego początku, co również jest bardzo ważne, jeżeli chodzi o gitary w tym przedziale cenowym. No to potrafi być problem. Tutaj, przynajmniej w tym egzemplarzu, który ja mam, jest całkiem nieźle. No można się tutaj przyczepić do tego malowania, które jest troszeczkę takie być może niesymetryczne, no ale to już jest taki drobiazg. W instrumentach mamy podstronnicę z palisandru. W tej półce cenowej, w tej klasie cenowej bardzo rzadko spotykany materiał, jeżeli chodzi o podstronnicę. Dużo ciekawszy niż wszelkiego rodzaju wawrzyny ostatnio stosowane, które też potrafią być ładne, ale tutaj naprawdę jest to no, rzeczywiście ładnie wyglądający kawałek drewna. I od razu tutaj sprostowanie. Model Telico, który w tym momencie oglądacie, bo tak on się nazywa, kosztuje okolice 550 zł, czyli przesadziłem z tą ceną okolice 600. To 550 zł to jest bardzo dobrze wydany pieniądz na gitarę dla początkujących. A model Tonecaster, czyli nawiązujący do Strata, to jest 450 zł, okolice tych pieniędzy, więc też bardzo dobrze i naprawdę ten stosunek ceny do jakości tutaj się zgadza. Jak powiedziałem, słuchajcie, nie porównujemy tego w żaden sposób do Fenderów po 5 czy 8 tysięcy, to nie ma żadnego sensu, ale też mamy palisander na podstronnicy, progi nie haczą w żaden sposób. Tak samo zrobione siodełko, no i wspólna dla tych instrumentów właśnie główka o takim nowoczesnym, pensasurowym kształcie. Jeżeli chodzi o ten przedział cenowy, o gitarę dla początkujących, jest to na pewno bardzo dobry wybór i no, nie marnujemy tych pieniędzy na jakiś, wiecie, badziew z hipermarketu, który nie da się nastroić, nie da się na nim grać. Teraz mamy okazję też sobie spojrzeć jeszcze na jedną różnicę, jeżeli chodzi o te gitary. Tak jak powiedziałem, Straty mają bardziej przyjazne kształty do ciała, więc na przykład mamy tutaj ten belly cut, czyli to podcięcie. W tym momencie oczywiście zdjęcie jest odwrócone, no ale to jest coś, co pozwala nam na utrzymanie dużego brzucha B.B. Kinga w ryzach i gitara nie odstaje. Oczywiście obie gitary mają dokręcane gryfy, bo taka była idea Leo Fendera właśnie. No jak widzicie, ta gitara jest taka bardziej przyjazna. Patrząc sobie też na specyfikację, gryf jest zrobiony z klonu z jednego kawałka bez doklejki główki, a sam korpus to oczywiście drewno topolowe, przez co gitary są dosyć lekkie i nie będą Wam ciążyły na pasku i powodowały, że 10-godzinne ćwiczenia po szkole spowodują ból kręgosłupa za 20 lat. Na to przyjdzie czas, jak już sobie kupicie Les Paula. Telecaster jest dokładnie z tego samego materiału, czyli topola z klonem i z palisandrem. Jeżeli chodzi już o ten korpus tutaj, no bo mieliśmy sobie jeszcze to porównać od tyłu, no to jak widać tutaj żadnych obłości, żadnych wcięć i żadnych tego typu spraw ułatwiających nam grę nie ma, ale to nie oznacza, że takie tele to jest gitara niewygodna. Na tym też gra się całkiem przyjemnie i całkiem wygodnie. Polecam po prostu iść do jakiegoś sklepu muzycznego, gdzie takie gitary wiszą i sobie je obadać. Tak jak mówiłem wcześniej, klucze pracują całkiem nieźle. W gitarach są wygodne gryfy, to nie są żadne niewygodne kołki, naprawdę te gryfy no to takie modern C, fajnie leżą w ręku. Co jest również bardzo ważne, w obu instrumentach radius podstronnicy, czyli tutaj ta krzywizna, której dotykamy, nie jest taka jak w oryginalnych Stracie i Telecasterze, bo mamy tutaj do czynienia z 12 calami, co czyni te gitary w moich oczach trochę lepszym wyborem. Oczywiście nie ma nic złego w 10 i 9,5, ale
ale to moim zdaniem czyni je trochę lepszym wyborem dla graczy właśnie początkujących. Bardzo fajnie zrobione gitarki, bardzo fajnie grające i w tych pieniądzach no na pewno stojące w miejscu w szeregu gitar konkurencyjnych bez żadnego wstydu. I tak naprawdę mówię, no jeżeli Wam się te instrumenty z jakiegoś powodu podobały, to nie musicie się ich również bać. Tak jak powiedziałem wcześniej, w klasycznej formie, czyli z przetwornikami single coil, to są raczej instrumenty do niekoniecznie ekstremalnych gatunków muzyki rockowej, czyli jakiegoś tam metalu, no to tak raczej średnio. Natomiast oczywiście w ofercie firmy Arrow są gitary, które mają humbuckera pod mostem, bo to jest Wam najbardziej potrzebne do grania cięższych rzeczy i takich klimatów. I oczywiście są różne warianty tych instrumentów i warto też spojrzeć na nie pod tym kątem. Dzisiaj porównujemy sobie takie dwa klasyczne podejścia do tego typu gitar. Natomiast co chciałem jeszcze powiedzieć, no zagrałem oczywiście dla Was coś, co może nie jest metalem specjalnie. Riff jeden wymyśliłem na poczekaniu do prostych bębnów, który no wykorzystuje troszeczkę większe gainy. To nie jest do końca to nie są gitary do tego. Jak mówię, no ten humbucker pod tym mostem by się tutaj bardzo, bardzo do tego przydał, ale już na sam koniec posłuchajcie, co z tego wyniknęło. Jak to zwykle bywa na końcu odcinków, bardzo, bardzo dziękuję wszystkim, którzy kanał wspierają, którzy subskrybują, lajkują, są ze mną od dawna. Mam nadzieję, że ten filmik przyciągnął nowych subskrybentów, nowych widzów, którzy szukali wiedzy takiej bardzo, bardzo podstawowej. Znajdziecie tutaj dużo różnej wiedzy na temat gitar, dużo różnych modeli używanych, nieprodukowanych, najnowszych, od sprzętu. No, staram się dla Was te sprzęty po prostu testować, żebyście byli na bieżąco i żebyście mogli traktować mnie jak dobrego wujka Google'a. Możecie napisać w komentarzach dobry wujek Xantyp. Natomiast jeżeli chodzi jeszcze oczywiście o kanał, to bardzo dziękuję wszystkim wspierającym, bardzo dziękuję wszystkim, którzy mi pomagają go rozwijać, bardzo dziękuję wszystkim tym, którzy płacą pieniądze na Patronite, płacą pieniądze jednorazowo poprzez Wesprzyj pod odcinkami, bądź poprzez system SUPI. Niezmiernie jest mi miło, że chce się Wam wydawać pieniądze na to, żeby ten kanał szedł do przodu, a jak wiecie, ten kanał do przodu idzie od 11 lat nieustannie. Dzieje się to również dzięki Wam. Bardzo Wam za to dziękuję. Przed Wami końcówka samochodowa. Jedziemy żukiem!